Na suficie znajduje się powtarzający się fresk przedstawiający... Kurwa, ryle. Croft Manor. Poziom treningowy. Mniej doświadczonych graczy uczy podstawowych ruchów Lary. Chętni do niego zaglądają. Gracze bardziej zaawansowani raczej pomijają ten level lub przechodzą go dla szybkiego przejścia. Dla nas, poszukiwaczy ciekawostek, Croft Manor to kopalnia wiedzy. Zarówno Core Design, twórcy oryginalnego wydania pierwszej gry Tomb Raider, jak i twórcy wersji Remastered, Aspyr Media oraz Saber Interactive postarali się w kwestii ciekawostek. W TR1 Remastered znajdują się zarówno te z oryginalnej wersji, jak i zupełnie nowe. W naszym filmie dokumentalnym pokażemy Wam wszystko, co udało nam się zidentyfikować do tej pory. Niektóre obrazy pojawiają się kilkukrotnie w całym Croft Manor, więc o nich powiemy raz w wybranym pomieszczeniu. A zanim zajmiemy się ciekawostkami wewnątrz Croft Manor, warto zwrócić uwagę na 3 znajdujące się na zewnątrz. Oczywiście nie mamy możliwości w Tomb Raider wyjść na dwór, ale mamy możliwość, w cudzysłowie, rozejrzenia się. Wielu z Was zastanawiało się pewnie, czy istnieje na świecie posiadłość, którą inspirowali się twórcy tworząc Croft Manor, a znane z pierwszych 3 klasycznych części Tomb Raider. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest to posiadłość Compton Wynyates, znajdujące się w hrabstwie Warwickshire w Anglii. Porównując zdjęcie posiadłości do renderów przedstawiających Croft Manor, można znaleźć bardzo dużo wspólnych elementów, takich jak dach, czy też portal z wejściem głównym do posiadłości. Pomocny będzie też w tym porównaniu wygląd Croft Manor z zewnątrz z 2 kolejnych części serii TR2 oraz TR3. Drugą rzeczą, której się przyjrzymy, to posąg ryby w fontannie. Jest to easter egg. Nawiązuje on do innej gry Core Design Blam Machine Head, wydanej w 1996 roku. W cutscence kończącej grę Blam Machine Head widoczna jest przepływająca w morzu ryba. Właśnie ona została umieszczona w postaci posągów Croft Manor. Widoczny też jest na renderach promujących TR1 na loading screenie z poziomu Croft Manor. Posąg pojawia się też w drugiej odsłonie TR. Trzecią i ostatnią rzeczą znajdującą się na zewnątrz jest motor Lary. Wzorowany jest na istniejących motorach angielskiej marki Norton Motorcycle Company, dawniej Norton Motorcycles. W pierwszej odsłonie serii występuje kilkukrotnie. W cutscence kończącej poziom Tomb of the Hawken Sanctuary of the Scion cutscence rozpoczynającej poziom treningowy Croft Manor
Na loading screenie w poziomach egipskich, kilku renderach i plakatach promujących grę Motor ten też pojawia się na renderach promujących Tomb Raider 2. Jednak finalnie nie pojawia się w drugiej odsłonie serii jako pojazd, którym Lara mogłaby podróżować. Zaglądamy do środka Croft Manor. Jest w nim mnóstwo obrazów i innych ważnych dzieł związanych z innymi dziedzinami sztuki. Zaczynamy od biblioteki. Przy oknie znajduje się książka Vilcabamba – The Lost City of the Incas. Jest to easter egg, który znajduje się tylko w wersji remastered. Książka jest nawiązaniem do jednego z poziomów w Peru – City of Vilcabamba. Pełną ciekawostkę o Vilcabambie przybliżymy Wam w odcinku poświęconym poziomom z Peru. Na suficie znajduje się powtarzający się fresk przedstawiający nieistniejącą już rasę psa myśliwskiego Talbot, który znajduje się w angielskiej posiadłości Haddon Hall, znajdującej się niedaleko miasta Bakewell w hrabstwie Derbyshire, Anglia. Fresk ten został namalowany na suficie jadalni po ślubie Sir Henry'ego Vernona z Anne Talbot, córką Johna Talbota, drugiego hrabiego Shrewsbury. Fresk ten pojawia się także w Croft Manor w Tomb Raider 2. Niestety nie ma go już w Tomb Raider 3. Przejdziemy teraz do kolejnego rodzaju ciekawostek w Croft Manor, tych najważniejszych – obrazów. Niewątpliwie jednym z najważniejszych dzieł malarskich w całym Croft Manor jest portret królowej Elżbiety I, zwany też portretem Drew. Autorem obrazu jest George Gower, nadworny malarz portretowy Elżbiety I. Nie wiadomo, w którym dokładnie roku został namalowany, ale datowany jest na późne lata 80. XVI wieku. Obraz obecnie znajduje się w Philip Mould Picture Archive w Londynie. Obraz jest ten nazwany portretem Drew od nazwiska jego posiadaczy. Kolejnym wartym uwagi obrazem jest dzieło zatytułowane Lutniarz. Namalował go francuski malarz Valentin de Boulogne. Tworzył on obrazy o tematyce religijnej, biblijnej i rodzajowej, które charakteryzują się naturalizmem ujęcia. Niektóre jego dzieła długo mylnie były przypisywane włoskiemu malarzowi Caravaggio. Obraz Lutniarz przedstawia młodego żołnierza śpiewającego miłosny madrygał i grającego na lutni. W latach 50. XVII wieku obraz znajdował się w kolekcji kardynała Mazarina, ministra Ludwika XIV. Obraz powstawał w latach 1625 do 1626. Obecnie znajduje się w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Przejdźmy teraz do obrazu kolejnego francuskiego malarza, Jean-Baptiste Camille Corot, zatytułowanym List. Namalowany przez Corot około 1865 roku, obraz List jest dziełem inspirowanym twórczością innych malarzy, francuskiego Jean Chardin oraz dwóch holenderskich, Jan Vermeer i Pieter de Hoogh. Dzieło Corot zostało namalowane w latach, kiedy obrazy Vermeera cieszyły się ponownym, większym zainteresowaniem odbiorców sztuki. Obecnie obraz znajduje się w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Z biblioteki przechodzimy do pokoju muzycznego, w którym Lara rozłożyła wielką niebieską matę do ćwiczeń, ale nie przeszkodzi ona nam w podziwianiu kolejnych wspaniałych dzieł malarskich. W postaci obrazu został powieszony istniejący w rzeczywistości gobelin, przedstawiający cara Piotra Wielkiego w bitwie pod Połtawą. Gobelin powstał w 1764 roku. Niestety autor nie jest znany. Gobelin jest wielki. Jego rozmiary to ponad 4 na ponad 5 metrów. Gobelin znajduje się w Blickling Hall, hrabstwie Norfolk w Anglii. Następny obraz.
portret Elżbiety D'Oyley w wieku 16 lat. Namalowany przez angielskiego malarza Roberta Picke starszego w 1608 roku. Dzieło znajduje się w Norfolk Museums Service w hrabstwie Norfolk w Anglii. Jeśli myślicie, że Lara Croft nie zna się na światowym malarstwie, to jesteście w błędzie. W jej posiadłości znaleźć można wyjątkowe dzieło Dziewczynę z perłą. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych obrazów holenderskiego malarza Jana Vermeera van Delfta. Obraz ten został namalowany w latach około 1660-1665. Pierwotnie obraz miał być zatytułowany Dziewczyna w turbanie. Portret przedstawia młodą, ale nieznaną dziewczynę, która ogląda się przez ramię. Jednak istnieją domysły, że może być córką Vermeera, czyli Maria, lub córką jego patrona, czyli Magdalene van Rijn. Centralnym punktem portretu jest połyskujący na ciemnym tle kolczyk z perłą. Obecnie obraz znajduje się w domu Maurycego, Królewskiej Galerii Malarstwa w Hadze. Przed nami kolejny obraz przedstawiający postać historyczną. Tym razem jest to portret królowej Elżbiety Bourbon, pierwszej żony Filipa IV. I tu ciekawostka przy tym obrazie. Znawcy malarstwa nie są pewni, kto namalował ten portret. Wskazują tutaj 3 malarzy. Włoskiego Angelo Nardi oraz 2 hiszpańskich Bartolomé González y Serrano oraz Juan Pantoja de la Cruz. Niestety nie wiadomo też, kiedy obraz został namalowany. Obecnie dzieło to znajduje się w Museo del Traje w Madrycie. Pora na kolejne dzieło światowego malarstwa. Jest to Maria Magdalena pokutująca, słynny obraz francuskiego malarza de la Tour, namalowany około 1640 roku. Georges de la Tour namalował kilka wersji tego obrazu. Oficjalnie przypisane są jemu 4 arcydzieła o tym samym tytule. Na każdym z nich jest przedstawiona siedząca Maria Magdalena ubrana w białą bluzkę i czerwoną spódnicę, kolory symbolizujące czystość oraz miłość. Jednak każda z wersji różni się między sobą. Maria Magdalena znajduje się w towarzystwie różnych przedmiotów: świecy, lustra, czaszki lub perły. W grze znajduje się wersja obrazu znajdująca się obecnie w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Na tym obrazie Maria Magdalena trzyma na kolanach czaszkę. Trzyma na niej splecione ręce. Siedzi wpatrzona w stojące obok siebie lustro i zapaloną świecę. Lustro jest symbolem próżności, czaszka symbolem śmiertelności, natomiast świeca nawiązuje do jej duchowego oświecenia. Ciekawostka dodatkowa. Obraz ten pojawił się pierwotnie w grze Tomb Raider Chronicles na jednej z cutscenek w Croft Manor. Widoczny jest na ścianie w jednym z korytarzy, podczas gdy Winston oprowadza gości wspominających Larę po posiadłości. Wychodzimy z biblioteki i z pokoju muzycznego do halu głównego. Jest on trochę zawalony skrzyniami, ale one też nie przeszkodzą nam w zwiedzaniu Croft Manor. Przed nami kolejne fascynujące obrazy. Niewątpliwie największym obrazem w Croft Manor jest dzieło flamandzkiego malarza Franza Snydersa. Spiżarnia z grą śmierci, łabędziem i homarem
owocami, warzywami i suką pointier broniącą swoich szczeniąt. W rzeczywistości jego rozmiary wynoszą 188 na 284 cm. Nie wiadomo, w którym roku został namalowany. Obecnie właścicielem obrazu jest National Trust i znajduje się w Osterley Park and House, okolice Londynu. Przechodzimy do kolejnego eksponatu w kolekcji Lary. Oczywiście jest to kolejny easter egg, tym razem nawiązujący do filmu z przygodami Indiana Jonesa Poszukiwacze zaginionej Arki z 1981 roku. Arka Przymierza, z hebrajskiego Aharon Haberit, święty symbol obecności Boga, czczony przez Żydów. Ukryta od czasu zniszczenia pierwszej świątyni jerozolimskiej. Opisywana jako skrzynia z drzewa akacjowego, pokryta złotem i zwieńczona 2 posągami modlących się cherubinów. Zawiera ponoć tablicę dekalogu, laskę Aharona i złote naczynie z manną. W okresie koczowniczym Arka Przymierza była zabierana przez Żydów na pola bitewne. Nazywana także Arką Mojżesza, skrzynią Boga Izraelskiego, możności, pańską, przymierza Bożego, świadectwa, świętą. Tablice dekalogu symbolizują przymierze Boga z Izraelitami, odnowione po ich wyjściu z Egiptu. 2 kamienne tablice, które Bóg wręczył przywódcy Izraelitów, Mojżeszowi. Zapisanych na nich było 10 przykazań, które symbolizują prawo Boże. Kolejny obraz to tak naprawdę tylko fragment dzieła francuskiego malarza Claude'a Lorrain. Widok portu o zachodzie słońca namalowany w 1639 roku. Pejzaż jest popularny w sztuce klasycyzmu od początku XVII wieku. Wyewoluował z czasem i stał się oddzielnym gatunkiem malarskim. Swój znaczący wkład w ten proces miał niewątpliwie francuski malarz Claude Lorrain. Przybył on w dzieciństwie do Rzymu i uległ urokowi okolic Wiecznego Miasta. Starał się przedstawić je z natury. Spędzał dużo czasu na świeżym powietrzu, obserwując zmiany oświetlenia, w zależności zarówno od pór roku, jak i od pory dnia. Pejzaże artysty, w których główną rolę odgrywają światło i kolory, wywarły ogromny wpływ na kolejne pokolenia malarzy. Obecnie obraz znajduje się w Louvre w Paryżu. Przed nami ostatnie dzieło z malarstwa światowego w kolekcji Panny Croft. Autoportret niderlandzkiego malarza Jana van Eycka. Mężczyzna w czerwonym turbanie. Obraz został namalowany w 1433 roku. Dzieło to jest mocnym dowodem jego malarskiego kunsztu. Na górnej części ramy namalowane jest w języku greckim jego motto Als ich kann, jak mogę. Słowa te są skrótem flamandzkiego powiedzenia i grą słów na temat imienia Jana. Jak mogę, ale nie tak jakbym chciał. Natomiast na dolnej części ramy jest napis po łacinie Jan van Eyck stworzył mnie 21 października 1433 roku. Strój postaci z portretu jest strojem zamożnego człowieka. Najbardziej widoczny jest ekstrawagancki czerwony turban na jego głowie. Z holu głównego przechodzimy do ostatniego pomieszczenia z ćwiczeniami dla Lary, małego toru z przeszkodami. Jednak można w nim nie tylko pogimnastykować się, gdyż w nim także znajdują się obrazy. Przed nami ostatni easter egg z Croft Manor z Tomb Raider 1 umieszczony specjalnie w grach Tomb Raider 1 czy Remastered. Jest to portret Kaina jako człowieka. Oryginalnie został stworzony jako jeden z renderów promujących inną grę Crystal Dynamics Legacy of Kain Defiance, seria Legacy of Kain. Portret przedstawia wampira Kaina w postaci człowieka. Ten easter egg pojawił się też w innych grach serii Tomb Raider. Został też umieszczony w Croft Manor w Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary oraz Tomb Raider Underworld. Kolejnym obrazem jest portret Lady Elizabeth Percy, pierwszej żony Arthura Capella, pierwszego hrabiego Essex. Namalował go Sir Peter Lely, angielski malarz pochodzenia holenderskiego. Był czołowym portrecistą arystokracji i dworu królewskiego. Portret ten został namalowany po 1600
1953 roku. Obecnie znajduje się w Watford Museum w Wielkiej Brytanii. Kolejny obraz, portret Marii, królowej Szkotów nieznanego autora. Obraz został namalowany w latach około 1610-1615 i znajduje się w National Galleries of Scotland Portrait w Edynburgu. Co ciekawe, istnieją jeszcze dwie inne wersje tego obrazu, które są bardzo podobne, lecz widoczne są różnice. Autorem jednego z nich jest Nicholas Hilliard, znajduje się w National Portrait Gallery w Londynie. Autorem drugiego prawdopodobnie jest Robert Locke. Obraz ten znajduje się w Hordwicke Hall w hrabstwie Derbyshire w Anglii. Przed nami ostatni obraz w Croft Manor z Tomb Raider 1. Jest to portret Hugh Hammersleya, nieznanego malarza. Wiadomo jednak, że powstał w 1611 roku. Obraz ten przez wiele lat był błędnie zidentyfikowany jako portret Williama Shakespeare'a. Co ciekawe, jest jednym z wielu obrazów, które też były mylnie zidentyfikowane jako jego portret, było ich przynajmniej 60. Obraz ten jest nazywany także portretem Ashbourna. Co ciekawe, w 1932 roku pojawiły się domysły, że obraz przedstawia portret Edwarda de Vere, XVII hrabiego Oxfordu. Portret ten znajduje się w Folger Shakespeare Library w Waszyngtonie. Po licznych ćwiczeniach pora popływać dla ochłody w basenie. Jednak zanim popływamy, to spójrzmy na dwie ostatnie ciekawostki. Na ścianach widoczny jest relief. W rzeczywistości jednak to dwa różne reliefy. Pierwszy relief przedstawia Aresa i Afrodytę. Znajduje się on w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Wenecji. Drugi relief jest ciekawszy. Przedstawia bowiem trzy muzy. Jest to jedna z trzech płyt reliefowych, które pochodzą z baz posągów Latony i jej synów ze świątyni w Mantinei. Na jednym z reliefów wyrzeźbiony jest siedzący na kamieniu Apollo. Trzyma on gitarę. Przed nim gra na podwójnym flecie Marsjasz, Sylen z Frygii, a pomiędzy nimi stoi Scyta. Marsjasz wyzwał na muzyczny pojedynek Apolla. Po muzycznym konkursie Scyta skazał Sylena na śmierć. Dwa pozostałe reliefy przedstawiają po 3 z 9 muz. Trzymają instrumenty. Powinien być jeszcze czwarty relief, jednak jest zaginiony. Wszystkie reliefy zostały wykonane przez Praxytelesa. Widoczny w grze relief znajduje się w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Atenach. Ostatnia ciekawostka, posąg Wenus z Milo, to marmurowy posąg z okresu hellenistycznego. Przedstawia piękną kobietę w całej okazałości, w lekkim, naturalnym skręcie ciała. Ciężar ciała kobiety opiera się na prawej nodze, umożliwiając ruch lewej. Jej głowa jest lekko przechylona w lewą stronę. Posąg został znaleziony w 1820 roku przez wieśniaka na swym polu koło starożytnego teatru na wyspie Milo. Posąg ma 204 cm wysokości, wykonany jest z marmuru paryskiego i znajduje się obecnie w Louvre w Paryżu. Jeśli chodzi o zidentyfikowane rzeczy w Croft Manor, w Tomb Raider w wersji oryginalnej i wersji remastered, to już wszystko. Jednak jest jeszcze kilka obiektów,
których nie udało nam się zidentyfikować, ale pracujemy nad tym. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli podzielić się z Wami tym, co udało nam się o nich dowiedzieć. W bibliotece i na schodach w holu głównym znajduje się dywan lub wykładzina z kwiatowym wzorem. Występuje zarówno w oryginalnej wersji TR1 z 1996 roku, jak i wersji remastered, jednak widać, że się różnią między sobą. Na ścianach, na basenie, w starej grafice jest mozaika. Po wyglądzie można wysnuć wniosek, że jest to mozaika grecka lub rzymska. Od wielu lat nie możemy znaleźć o tym informacji. Na stronie Tomb Raider Forums został kiedyś stworzony temat przez jednego z użytkowników, który też wyszukuje w grach serii Tomb Raider ciekawostki. Jednak ani jemu, ani osobom odpisującym posty w tym temacie także nic nie udało się ustalić w kwestii tej mozaiki. Na basenie wersji remastered jest posąg Wenus z Milo, to jasne. Jednak nie wiadomo, co to za posąg w starej grafice. Owszem, widać, że jest to kobieta i że nie ma rąk. Jednak jej poza nie pasuje do posągu Wenus z Milo. Na koniec ciekawostka na wpół zgadnięta, ale jeszcze nie ozdobiona szczegółami. Otóż na basenie jest widoczna też inna mozaika przedstawiająca ryby. Na przybliżeniu widać, że mozaika w grze jest inspirowana rzymską mozaiką z rybami z Tarragony, ale nie mamy jeszcze bardziej szczegółowych informacji o tej mozaice. W następnym odcinku poznamy ciekawostki związane z poziomami z Peru. Wśród nich dużo będzie informacji o wierzeniach i kulturze Majów, Inków i Azteków oraz kilka faktów o dinozaurach.